these kinds of problems. Teraz powiem trochę o tym, jak Buddha zobaczył tą sytuację i w czym widział remedium, żeby przezwyciężyć tego typu problemy. So when he first introduced his teaching after he was totally realized, kiedy po raz pierwszy wprowadził swoje nauki po osiągnięciu całkowitego urzeczywistnienia. So the first thing he's talked about in his very first teaching was this truth of suffering. Jego pierwszą nauką była ta prawda o cierpieniu. So what he was talking about was this natural suffering that occurs as a result of being born. Mówił, że jest to naturalne cierpienie, które wynika z tego, że się urodziliśmy. If we're born, that means ultimately we're going to die. Skoro się urodziliśmy, to umrzemy. It means we're going to have a human body that is subject to decay and sickness. Mamy to ludzkie ciało, które jest poddane chorobom i rozkładowi. And we're gonna have a human body in which sometimes we get what we want and sometimes we don't get what we want. Mamy to ciało i czasem dostajemy to, czego chcemy, a czasem nie dostajemy tego, czego chcemy. We're always going to be faced with changes. Zawsze napotkamy jakieś zmiany. And those change, because we have a kind of natural resistance to change, then we're always going to be faced with this kind of pain or suffering. A ponieważ jest w nas taki naturalny opór wobec zmian, to zawsze będziemy też podlegać takiego typu cierpieniu. So we kind of need to identify or acknowledge that, oh yes, this is really the condition of having a human body. I powinniśmy naprawdę rozpoznać, uświadomić sobie, że tak to jest, kiedy ma się ludzkie ciało. Yeah, if we don't make that as the first step, a kind of acknowledgement of our own condition, that means that we're avoiding something. Jeśli nie zrobimy tego, jeśli to nie będzie nasz pierwszy krok, no to znaczy, że unikamy czegoś. More than that, it means we're like kind of in a state of denial. Że zaprzeczamy. Yeah. That's a kind of, psychological term that's applied to some doctors recognize as a problem. Chodzi o taki psychologiczny mechanizm zaprzeczania. So that's the first thing that the Buddha said you need to acknowledge. Więc jest to pierwsza rzecz, którą powinniśmy rozpoznać. That means we already have a kind of knowledge about our real condition. I to znaczy, że już wtedy mamy jakiś taki ogląd w miarę prawdziwy. So then the next thing he spoke about was this about the cause of this suffering. Następną rzeczą, o jakiej mówi, to była przyczyna cierpienia. He said, okay, now if you're suffering and you're just running around trying to find in the blind, trying to find like an answer somewhere. Jeśli cierpisz i tak na oślep biegasz i próbujesz gdzieś znaleźć odpowiedź, ratunek. Yeah, so that means we could be searching in all the wrong places. To może się okazać, że szukasz w złych miejscach. That's a problem. To jest też problem. Yeah, because that just leads to more suffering. Bo to prowadzi do jeszcze większego. So what he said was don't do that, don't struggle with your suffering. Powiedział, nie zmagaj się ze swoim cierpieniem. Because you won't find a solution that way. Bo w ten sposób nie znajdziesz rozwiązania. What should you do? You should discover its cause. Powinieneś raczej odkryć przyczynę. Okay, so the Buddha said you discover it. He actually spoke what the cause was, but because he spoke that doesn't mean we understand that. Okay, go ahead. On oczywiście powiedział, czym jest ta przyczyna, ale to, że on to po prostu wypowiedział, nie znaczy, że my to od razu zrozumiemy. So what did he say the cause was? Więc co wymienił jako przyczynę? He said just simply the cause is grasping or clinging. Powiedział, że tą przyczyną jest to lgnięcie, chwytanie. He wasn't just speaking about material things. Nie mówił tylko o materialnych rzeczach. Yeah, he wasn't just talking about our attachment to things like I don't know, cars and phones, etc. Nie mówił tylko o naszym przywiązaniu do rzeczy, jak do samochodów czy telefonów.
he was talking about the kind of attachment that we have to what we think we are, what we want to be. Mówił o takim przywiązaniu, które mamy odnośnie tego, czym sądzimy, że jesteśmy, albo czym chcemy być. And our own particular vision, I do naszej szczególnej wizji, which is very much conditioned by our hopes and our fears. Która jest bardzo uwarunkowana naszymi lękami i nadziejami. Yeah. It's like we want happiness. Chcemy szczęścia. We don't want to suffer. Nie chcemy cierpieć. We want love and attention. Chcemy miłości i uwagi. We want to be famous, rich, successful. Chcemy być sławni, bogaci, odnieść sukcesy. If we're practitioners, we want to be good practitioners. Jeśli praktykujemy, chcemy być dobrymi praktykujemy. We want to be good meditators. Chcemy dobrze medytować. So all of this is about attachment. Wszystko to dotyczy przywiązania. And somehow it's all about us. It's about me or about you. Wszystko dotyczy nas, w sensie ja. And underlying this whole field of attachment is my own misapprehension of myself. A za tym wszystkim kryje się takie własne, błędne pojmowanie samego siebie. Yeah. So that misapprehension is buried within these illusory walls of my vision. I to błędne pojmowanie jest jeszcze obudowane tymi iluzorycznymi ścianami własnej wizji. So although the Buddha said this, he said you need to discover that. So that what discovering that means is we need to observe that. Buddha powiedział, że powinniśmy to odkryć, a żeby to odkryć, powinniśmy to obserwować. We need to look upon the place where we feel clinging, where we feel grasping. Powinniśmy przyglądać się temu miejscu, gdzie czujemy właśnie to lgnięcie. If we cannot discover that, then we cannot find the solution to our problem. Jeśli nie potrafimy tego odkryć, to nie możemy też znaleźć rozwiązania naszych problemów. So it was like acknowledge the first noble truth and now discover what the cause is. Więc najpierw trzeba jakby przyjąć do wiadomości tą pierwszą prawdę, a potem rozpoznać tą przyczynę. Or somehow recognize the cause. W jakiś sposób rozpoznać tą przyczynę. So then he came to his third. We'll come back to that a little bit later, but I want to get through these other points first. Wrócimy do tego później. Yeah. So in his third noble truth, he said, if craving was the cause of suffering, or this kind of clinging or grasping, then what is the cure for this problem? Trzecia szlachetna prawda dotyczy tego, że jeżeli to lgnięcie jest przyczyną tego cierpienia, to jaka jest na to rada, jakie jest lekarstwo? So this comes in the third noble truth, which he called the truth of cessation. I to się wiąże z trzecią szlachetną prawdą o ustaniu. This is where Buddha is like administering beyond diagnosis. He's giving medicine now. Jakby poza diagnozą daje od razu lekarstwo. Yeah. And what is the medicine? Czym jest to lekarstwo? This medicine is which under this title of the third noble truth called cessation, it means that just letting go is how suffering ceases. To lekarstwo polega na tym, że jeżeli odpuszczamy, to cierpienie ustaje. In basic words, it just means relax. Tak mówiąc najprościej, to oznacza rozluźnianie się. But how we relax? Ale jak się możemy rozluźnić? Generally, when we say relax, we just kind of like, okay, I'm sitting comfortably, I'm relaxed. Ogólnie kojarzy nam się z czymś takim, że dobra, siadam wygodnie, jestem rozluźniony. But not, if we really observe carefully, we can see we're not so relaxed. Ale jeśli uważnie się przyjrzymy, zobaczymy, że nie jesteśmy tacy zrelaksowani. There's constantly a kind of sense of something, if we're seated still and we're really observing and we're not just occupying ourselves with a lot of stuff in our jobs, we see that there's something constantly not quite right. Ale możemy zaobserwować, że ciągle coś tam się dzieje, ciągle coś jest nie do końca takie, jeśli tylko nie zagłuszamy tego różnymi zajęciami. So this letting go is something that we need to cultivate, we need to learn. To puszczanie to jest coś, co musimy rozwijać, musimy się tego nauczyć. And where do we need to relax, or how do we need to learn this? I gdzie mamy się relaksować, jak możemy się tego nauczyć?
we have to learn to be present at precisely the point where we are attached. Musimy nauczyć się być obecni dokładnie w tym miejscu, w którym czujemy przywiązanie. At exactly the point where we feel this, like a sense of pressure, tension, or whatever it is that makes us feel uncomfortable, we have to be able to observe right at that very point. Musimy być w stanie obserwować dokładnie ten moment, kiedy czujemy to napięcie, to przywiązanie. This may be if our tension is really strong and it is something that we really feel in the body, jeśli nasze napięcia są naprawdę silne i czujemy je nawet w ciele, then we can turn our attention directly to that point in the body. to możemy skierować uwagę bezpośrednio na ten punkt w ciele. It's that very point that's actually demanding our attention. To właśnie to miejsce domaga się naszej uwagi. If we don't look at it, it's going to keep screaming at us Jeśli nie spojrzymy na nie, ono będzie krzyczało do nas, until we do look at it. aż wreszcie spojrzymy. And then when we point our presence there, when we put our give it that kind of attention that it's asking for, I kiedy skierujemy tam naszą uwagę and we're able to relax our attention at that point, i będziemy w stanie rozluźnić tą uwagę w tym miejscu, then the very moment that your presence makes contact with that tension, już w tym momencie, kiedy nasza uwaga łączy się z tym napięciem, suddenly you discover there's a kind of openness there, there's a kind of relaxation there, there's somehow a release of tension, there's a release. nagle dostrzegamy, że jest tam jakaś ulga, jakieś właśnie uwolnienie tego napięcia. So this means that we need to develop our presence in a skilled manner. A to oznacza, że powinniśmy rozwijać naszą uważność w taki zręczny sposób. And then we can use it as a tool. Możemy wtedy jej używać jako narzędzia. This presence we can use as a method to as a kind of counterattack on the arising of emotions. Możemy tej obecności używać jako takiej kontrataku wobec pojawiających się emocji. It's not a question of like suppressing something. Tu nie chodzi o tłumienie czegoś. You know, and we need to allow everything to arise. Ale tak naprawdę musimy pozwolić, żeby wszystko powstawało. We need to allow all our feelings, whatever they may be, whether they're related to attachment or hatred or whatever it is, all these things have to come up. Wszystkie nasze odczucia, emocje związane z przywiązaniem, z nienawiścią, cokolwiek, wszystko to ma prawo się ujawnić. It won't be of any use at all to ignore them or block them or suppress them. Nie będzie żadnego pożytku z tego, jeśli zaczniemy je ignorować albo tłumić, jakoś tłamsić. So if things don't arise, then how will they ever cease? Jeśli rzeczy nie powstają, to jakby miały ustać. You know, if we bury any of our hardened feelings under a layer of hope and fear, then also certainly they may not arise, we may not have the opportunity to observe them, and certainly they're never going to get released. Jeśli takie różne uczucia będziemy przykrywać taką warstwą nadziei i lęków, to one ani nie będą mogły się ujawnić, ani nie będą mogły w końcu się uwolnić, wyzwolić. So our first reaction to negative emotion or painful feeling is to either suppress it. Naszą pierwszą reakcją na jakieś negatywne odczucie czy bolesne odczucie jest albo to stłumić, or ignore it, zignorować, or somehow use kind of some hope that maybe it'll just disappear. Albo trzymać się jakiejś takiej nadziei, że może zniknie. As a consequence of those kinds of reactions, we may develop various kinds of addictive behaviors, patterns. I w konsekwencji możemy rozwijać różne takie wzorce uzależnieniowe. In our attempt to ignore or suppress that which we consider to be painful. I to się może wiązać z naszymi próbami właśnie ignorowania czy tłumienia rzeczy, które nam się wydają bolesne. So instead of looking directly at our condition, we may run or hide behind our habit.
Zamiast patrzeć bezpośrednio na naszą sytuację, możemy jakoś chować się za naszymi nawykami. So, because we don't feel so safe with our discomfort. We don't feel safe with our discomfort. Bo bez takiego poczucia dyskomfortu nie czujemy się bezpiecznie. And so no matter what we do, there's always something that isn't quite right. Co byśmy nie robili, to zawsze jest takie poczucie, że coś jest nie tak. It's hard for us just to accept that pain is just going to be pain. Ciężko nam zaakceptować, że ból będzie po prostu bólem. And we don't really need to change that or make it turn it into something that it's not. I że nie musimy go tak naprawdę zmieniać w coś innego, czym nie jest. From the Buddhist perspective, all positive feelings arise on the basis of this understanding of cessation. Z buddyjskiej perspektywy wszystkie pozytywne uczucia powstają na bazie tej prawdy o ustaniu. Of letting go. Tej prawdy o takim odpuszczeniu. Not grasping. Nie chwytaniu. And using presence. I używaniu przytomności, obecności. All the kinds of feelings that are spoken about, let's say in Mahayana Buddhism, for example, love and compassion and joy and let's say faith, all of these, they may not have a big place in Western psychology, but in Buddhism, these are the kinds of feelings we need to cultivate. Wszystkie te uczucia, o których na przykład mówi się w buddyzmie Mahayany, miłość, współczucie, jakaś taka pozytywna radość, to wszystko może zachodnia psychologia się tym tak bardzo nie zajmuje, ale to są bardzo podstawowe rzeczy. So they're really given a lot of attention in all methods of Buddhist practice because they're considered a positive field for spiritual development. Uważa się, że stwarzają takie dobre pole dla duchowego rozwoju. So it's kind of an obvious thing, no? Jest to coś oczywistego. If you naturally have these positive feelings towards others, then you naturally feel good. Jeśli naturalnie mamy takie dobre odczucia wobec innych, to czujemy się po prostu You feel dobrze. more relaxed. Czujemy się bardziej rozluźnieni. Your attention, your focus has a certain kind of stability and flexibility. Nasza uwaga jest stabilna, a jednocześnie elastyczna. So with those kinds of feelings, then we can heal relationships. Mając takie odczucia, możemy uzdrowić nasze relacje. And establish healthy friendships. Ustalić takie dobre przyjaźnie. And we can just overcome a whole ocean of bad feeling. No i przezwyciężyć całe mnóstwo negatywnych uczuć. On the other hand, if we just continue to follow after very negative feelings, let's say like hatred or jealousy. A z drugiej strony, jeśli będziemy podążać za negatywnymi uczuciami, takimi jak nienawiść, zazdrość, then it's not difficult to see that we feel agitated. to łatwo dostrzec, że będziemy pobudzeni. Thoughts continually disturb us. Myśli będą nas nieustannie We niepokoić. can't focus. Nie możemy się skupić. We feel stiff. Czujemy się sztywni. And we also feel stubborn. Jesteśmy uparci. Just grasping at our own particular way of seeing things. Jak chwytamy się naszego widzenia rzeczy. We don't feel well. Nie czujemy się dobrze. But we defend our position, just trying to be right. Ale bronimy naszych pozycji, staramy się mieć rację. We want to feel better. Chcemy się poczuć lepiej. But it doesn't work. Just wanting it doesn't seem to work. Ale samo chcenie tutaj nie działa. And it's just really difficult to make positive feelings. I naprawdę trudno jest wyprodukować te pozytywne uczucia. So, all of a sudden now, in this kind of situation, we sort of become our own enemy. I nagle w takiej sytuacji stajemy się swoim własnym wrogiem. And it seems as if we can't escape our own struggle with ourselves. I wydaje się, jakbyśmy nie mogli uciec od walki ze sobą. Then maybe we start to feel a sense of hopelessness. Możemy zacząć czuć się beznadziejnie. And that kind of hopelessness, that's something that puts demands upon us. We feel like we should give it our immediate attention. I to poczucie beznadziei jest też jakoś wymagające, że czujemy, że to czegoś od nas wymaga. So now we're really suffering. No i rzeczywiście pogrążamy się w cierpieniu. And we're really holding on. We're really grasping.
I rzeczywiście trzymamy się tego wszystkiego. You know, we're really clinging. Lgniemy do tego. And we feel this kind of tension. Czujemy to napięcie. You know, and it's not something that's coming from outside. I nie jest to coś, co by przychodziło z zewnątrz. And then we start feeling it is something physical. I zaczynamy to czuć na poziomie fizycznym. It's like all the cells in our body are rushing to a particular location and they just get stuck on something. Tak jakby wszystkie komórki w naszym ciele kierowały się w jakieś jedno miejsce i tam utykały. They develop their own kind of intelligence and they just they won't loosen their grip. In other words, we can't relax. Nie możemy się rozluźnić. And so these cells won't loosen their grip because they can't survive without that grasping. I te komórki nie mogą jakby odpuścić, bo nie mogą przetrwać bez tego mgnięcia. So we don't like this kind of condition. We don't feel well. Nie lubimy tak się czuć. But in this kind of situation, just hoping that it will go away or fear that it won't, these kinds of reactions aren't strong enough to overcome this kind of tension. Jak już jesteśmy pogrążeni w takim napięciu, to sama nadzieja, że to odejdzie, jakby nic nie podziała. So this is just a dramatic example that I'm talking about here. To jest taki trochę dramatyczny przykład. Yeah, and just to point out how difficult it is to work with that kind of situation. Żeby pokazać, jak trudno jest pracować z takimi sytuacjami. And so there's so many other examples that we all have in our own lives that we can learn how grasping and craving, etc., can condition us and cause us a lot of frustration. Ale jest wiele takich przykładów ze zwykłego życia, gdzie wiemy, jak to lgnięcie, chwytanie się może powodować wiele frustracji. So holding on to what we are, or how things are, or what we wish to become, or the object of our desire. Chwytanie się tego, co mamy, albo tego, jakimi chcielibyśmy być, albo jakichś obiektów naszego pragnienia. Or grasping at anything like power, wealth, fame, or just anything. Albo lgnięcie do czegokolwiek typu władza, bogactwo i tak dalej. All this leads to suffering. Wszystko to prowadzi do cierpienia. So what we spoke about this general Buddhist remedy for grasping. Mówiliśmy o tym takim ogólnym buddyjskim remedium na to lgnięcie. And Buddha came to the conclusion was the method was just let it go. Buddha doszedł do takiej konkluzji, że tą metodą jest właśnie takie pozwolenie na odejście. Or in other words, just relax that grasping. Rozluźnienie tego uchwytu. But if we just have a habit of grasping, jeśli jednak mamy taki nawyk chwytania, and that's all we know, i to jest then wszystko, co how znamy, we're going to relax? to jak mamy się rozluźnić? What are we going to do? Just go lie down on the bed or on the couch and turn the TV on and say that's relaxation? I co, mamy położyć się na kanapie, włączyć telewizor i powiedzieć, że to jest to rozluźnienie? Because grasping, if it is our habit, that also becomes a kind of instinctive survival. Bo to lgnięcie jest nawykiem, ale jest też takim instynktem przetrwania. Yeah, and all our emotions just become like sort of like warriors that are protecting ego's survival. A nasze emocje są trochę jak tacy wojownicy, którzy bronią to ego.